Ok, także tutaj przynajmniej to łożysko mamy nasmarowane. Wydaje mi się, że ten wirnik obraca się całkiem ładnie. Wkładam tutaj po prostu ten silniczek do środka. Ten logotyp można spotkać już na odkurzaczach Vorwerk Cobalt z lat 30. I teraz podłączymy tutaj przewód zasilający. Właśnie, czyli skrót od Elektrotechnische Industrie. I to jest dokładnie ten logotyp. I teraz mogę też ten zielony przewód tutaj zablokować. No i jeszcze jedna rzecz, czyli zakładamy tutaj tę obudowę. Teraz odkurzacz jest włączony, wyłączony. Włączę zasilanie. Nie pamiętam, czy w tej chwili odkurzacz jest włączony. Chyba nie. Cześć! Dzisiaj bardzo chciałbym Was zaprosić, jeżeli Was to oczywiście interesuje, na drugą część filmu poświęconą małemu ręcznemu niemieckiemu odkurzaczykowi Vorwerk Cobalt Model 111. Właściwie, pozwólcie, że wyświetlę tutaj tabliczkę znamionową. Tutaj na tej tabliczce nie ma nazwy Cobalt, jest nazwa Lutinus, dlatego że jest to prawdopodobnie odkurzacz produkowany na rynek francuski. W poprzednim odcinku dosyć sporo czasu poświęciliśmy na poszukanie śladów historii tej firmy Vorwerk z Wuppertalu i innych modeli tych odkurzaczy. Odkurzacze Cobalt, małe ręczne odkurzacze na drążkach, produkowane były przez firmę Vorwerk od roku 1930. My tutaj w poprzednim odcinku widzieliśmy kilka modeli takich odkurzaczy z połowy lat 30., z końca lat 30. To jest egzemplarz prawdopodobnie pochodzący już z połowy lat 50. Wydaje mi się, sądząc po dacie na tym kondensatorze, że pochodzi on z roku 1955. W poprzednim odcinku ten cały odkurzaczyk, czy właściwie główną część odkurzacza, bo mam tutaj tylko tę część z silnikiem, rozmontowaliśmy na części. Zostało to już wszystko w miarę wyczyszczone. Ten plastik miejscami jest pożółkły, no ale z tym już niewiele zrobimy. Można spróbować go w ładny słoneczny dzień wystawić na słońce. Rozmontowaliśmy to, zajęliśmy się też kondensatorem przeciwzakłóceniowym, który znajduje się tutaj przy tym silniczku. Kondensator jest już uszkodzony, pęknięty, tutaj częściowo wypłynęła z niego, nie wiem, stearyna prawdopodobnie, która się w środku znajduje, więc kondensator został odłączony, przewody są tutaj schowane za kondensatorem. On został tutaj, ponieważ jest oryginalną częścią tego silnika, ale nie pełni już w tej chwili żadnej roli. Zrobiliśmy oczywiście też test tego silnika. Silnik jest sprawny. Nawet ja tutaj też troszeczkę już nasmarowałem jedno z tych łożysk. Wydaje mi się, że troszkę lepiej po tym nasmarowaniu działa. W ogóle silnik też został wyczyszczony. No i właściwie na tym skończyliśmy, na teście tego silnika skończyliśmy poprzedni odcinek. Troszeczkę zaniepokoił mnie przewód zasilający od tego odkurzacza. On może nie jest w najgorszym stanie, ale po pierwsze tutaj ta zewnętrzna izolacja w niektórych miejscach jest już mocno sparciała i popękana. Tam widać te wewnętrzne żyły. Po drugie, tutaj przy przełączniku te zewnętrzne wychodzące żyły z tego przewodu były już w bardzo złym stanie. Jak się je wygięło, to one natychmiast pękały. Co prawda, jak troszeczkę skróciłem ten przewód, to one nawet nie są w złym stanie. Tutaj nawet robiłem z nimi różne próby i te wydaje się, że nie pękają. Te, które nie były narażone tutaj na dostęp powietrza w tym wyłączniku, tylko były schowane w tej zewnętrznej izolacji. Ale przypuszczam, że no, miejscami prawdopodobnie już tutaj też te wewnętrzne przewody, czy te wewnętrzne żyły mogą być popękane. Co prawda jeszcze ten przewód żadnego zwarcia nie powoduje. Ja go sprawdziłem, ale jest to kwestia czasu i myślę, że dla bezpieczeństwa warto byłoby ten przewód wymienić. Poczekałem na niego 2 dni, mam już taki zielony przewód, który nawet przewidziany jest do odkurzaczy Vorwerk i chciałbym go tutaj wymienić, ale o tym sobie jeszcze za chwilkę porozmawiamy. Także to jest właściwie to, co chciałbym zrobić w tym dzisiejszym odcinku, chyba krótszym od tego poprzedniego. Wymienić ten przewód to już pójdzie bardzo szybko, zmontować cały ten odkurzaczyk, no i oczywiście jeszcze zrobić jego próbę po zmontowaniu, aczkolwiek kiedy mówię cały odkurzaczyk, mam na myśli oczywiście ten główny element z silnikiem, bo drążka, worka na kurz ani ssawek do tego odkurzacza nie mam, a za wypożyczenie tego odkurzacza tutaj do przeglądu i do pokazania na kanale jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Rafałowi.
Zaraz zajmiemy się dalej odkurzaczem Kobold. Ja tylko sprzątnę ze stołu tę młotowiertarkę Celma z 1981 roku, którą pokazywałem chyba wczoraj czy przedwczoraj w takim filmiku z rozpakowania paczki z tą młotowiertarką. Nią też się zajmiemy, bo tutaj nie działa w niej udar. Myślę, że będzie to bardzo ciekawy odcinek, ale to innym razem. No dobrze, mam już tutaj na stole rozłożony tylko ten odkurzaczek Vorwerk Lutinus i chciałbym teraz zamontować w nim silnik, ale może pokażę Wam jeszcze jedną scenę, którą nagrałem sobie troszkę wcześniej w przerwie pomiędzy tymi dwoma odcinkami. Zajrzałem tutaj po prostu do łożyska i je nasmarowałem. Jeśli chodzi o silnik, to zastanawiam się, czy udałoby mi się dostać przynajmniej tutaj do tego łożyska. Tutaj mogę odkręcić taką końcóweczkę na tym wirniku. Może ja zdejmę jeszcze na chwilkę to mocowanie kondensatora i teraz chyba mogę zdjąć też tutaj taką blokadkę nałożoną na łożysko. O! Tu mogę zdjąć i mogę, zobaczcie, nasmarować tutaj całe to łożysko, które jest już bardzo, bardzo suche. Zaraz je wyczyszczę trochę pędzelkiem i zaraz je nasmaruję. Ciekawe, jak się ten silnik demontowało. Musiałbym tu chyba szczotkotrzymacze wyjąć albo wycisnąć cały ten wirnik w tej chwili z tego łożyska i być może on by tutaj razem z tą turbinką wyszedł. Może skoro ten silnik działa, to ja nie będę tego próbował, jak kiedyś będziemy przeglądać któryś z tych starszych odkurzaczy Vorwerk Kobold i może któryś z nich będzie miał niesprawny silnik, nie będę się obawiał, że coś tam bardziej uszkodzę, to może wtedy się demontażem tego zajmiemy, ale ponieważ nie jest to odkurzacz z mojej kolekcji, to nie chciałbym Rafałowi uszkodzić sprawnego urządzenia. Na razie tylko przynajmniej to łożysko nasmarujemy. O, myślę, że będzie w porządku. Możemy założyć tutaj ponownie tę osłonkę na łożysko, jak ona była. Chyba tak. Nie. Nie, chyba jednak tak. O. Te blaszki docisnę. I możemy nakręcić też tę końcóweczkę. Trzymając zawirnik, tutaj dokręcam. OK. I zakładamy teraz też to mocowanie kondensatora. O, fajnie. OK, także tutaj przynajmniej to łożysko mamy nasmarowane. Wydaje mi się, że ten wirnik obraca się całkiem ładnie. Ja nie chciałem demontować całego tego silniczka, bo to jest jednak własność z kolekcji Rafała i no, zawsze jest ryzyko, że coś uszkodzę. Jak kiedyś trafię na taki odkurzacz w znacznie gorszym stanie, to rozmontujemy tam ten silniczek. Na przykład jak będziemy przeglądać któryś z tych moich odkurzaczy Vorwerk Kobold z lat 30., to tam zajmiemy się też troszkę dokładniej przeglądem silnika. Tutaj zajrzeliśmy do szczotek, nasmarowaliśmy łożysko, wyczyściliśmy pędzelkiem ten silniczek, sprawdziliśmy, że działa, także wydaje mi się, że możemy go montować w tej obudowie. Obudowę wziąłem do zlewu, porządnie tam zmywakiem, płynem do naczyń, jakimś proszkiem ją wyczyściłem. Nie wszędzie udało się te zadrapania, czy jakieś takie osady smaru wytrzeć, ale myślę, że to już jest cecha starego urządzenia bądź co bądź z 55 roku, czyli wkładam tutaj po prostu ten silniczek do środka. Tutaj mam otwory do przykręcenia śrub, którymi ten silniczek jest trzymany w obudowie. Musimy tutaj włożyć taki mocujący go element z takimi gumowymi podkładkami. Tutaj jest jeszcze metalowa podkładka, tutaj mam dwie śrubki. Te śrubki wkręcamy w gwintowane otwory w obudowie silnika. OK, silnik jest już tutaj mocno zamocowany w obudowie. Teraz założymy tutaj tę górną część obudowy. Ona też została wyczyszczona w ten sposób.
i przykręcimy taką tabliczkę z logotypem odkurzaczy Kobold, czyli z takim skaczącym, no nie wiem, skrzatem w takiej śmiesznej czapce klauna. Ten logotyp można spotkać już na odkurzaczach Vorwerk Kobold z lat 30. Tutaj ona powinna być przykręcona. O, i w ten sposób ją śrubkami przykręcimy. O, ładnie się już tutaj ta góra odkurzacza trzyma. Teraz musimy zamontować wyłącznik. Zaraz do niego podłączymy przewód. Powiem Wam jeszcze o historii producenta tego wyłącznika, ale mogę już tutaj te styki ładnie zablokować, czyli tak, wkładam tutaj taką płytkę i wsuwam to tutaj w odpowiednią ramkę. O, i w ten sposób już te styki mamy tutaj zamocowane. I teraz podłączymy tutaj przewód zasilający. O, tutaj warto wspomnieć też o historii fabryki, która wyprodukowała ten wyłącznik. Jest tutaj takie dosyć charakterystyczne logo, taka jakby skrzyżowana litera E i litera I czy J. I tak jak znalazłem w spisie producentów niemieckich wtyczek i wyłączników czy przełączników, był to logotyp fabryki elektrotechnicznej braci Gier-Zippen. To była fabryka, która powstała w 1905 roku. Założyli ją bracia Richard i Gustav Gier-Zippen w miejscowości Wichlinghausen. To jest dzisiaj część Wuppertalu. Od 1910 roku ta firma działała już pod nazwą bracia Gier-Zippen w pobliskiej miejscowości Radevormwald, niedaleko Wuppertalu, i działa tam zresztą do dzisiaj. Od 1920 roku nosiła nazwę Elektrotechnische Industrie Gier-Zippen, czyli przemysł elektrotechniczny Gier-Zippen z logotypem EII właśnie, czyli skrót od Elektrotechnische Industrie, i to jest dokładnie ten logotyp, który w firmie obowiązywał od 1920 roku, chyba do początku lat 60., czyli doskonale wpisuje się w czas powstania tego odkurzacza w połowie lat 50. No właśnie, a od początku lat 60., chyba od 1964 roku obowiązywała i obowiązuje do dzisiaj nazwa Gier-Zippen Radevormwald, czyli w skrócie Gira, i taki logotyp znajduje się na dzisiejszych produktach tej firmy. To jest to, co udało mi się znaleźć o historii tego wyłącznika. Tutaj jest jeszcze jeden taki malutki logotyp, który przyznaję, że czasem spotykam na niemieckich urządzeniach. Wydaje mi się, że to była fabryka, w której produkowano takie z tworzywa wykonane elementy, które potem służyły do montażu całych takich wyłączników, przełączników, wtyczek, gniazdek i tak dalej. To się dosyć często powtarza, ten logotyp, ale nie udało mi się ustalić dokładnie do jakiej fabryki należał. Myślę, że prędzej czy później gdzieś też go znajdę. Czyli malutka rzecz, ale w sumie też związana z jakąś ciekawą historią. No a że ta miejscowość Radevormwald, w której wyprodukowany został ten wyłącznik, znajduje się koło Wuppertalu, no to też doskonale wpisuje się w to, że odkurzacze Vorwerk produkowane były właśnie w Wuppertalu. Jeżeli chodzi o ten przewód na wymianę, to najpierw chciałem po prostu kupić jakiś taki ogrodniczy przedłużacz w kolorze zielonym, bo takie kiedyś często występowały, ale prawdę mówiąc znalazłem takie przewody, które w ogóle są przewidziane do odkurzaczy Vorwerk Kobold. To raczej nie jest oryginalny produkt niemiecki, aczkolwiek tutaj na opakowaniu nawet jest napisane Ersatzkabel geeignet Vorwerk, czyli przewód wymienny, nadaje się do odkurzaczy Vorwerk. Tutaj są wymienione modele VK 118-122. No, takich starszych jak 111 odkurzaczy Vorwerk Kobold raczej nikt nie przewidział, że jeszcze znajdują się w użyciu. On troszeczkę się różni tym odcieniem zieleni. Pewnie te dzisiejsze odkurzacze, czy w każdym razie bardziej współczesne odkurzacze, też być może są bardziej w tym kolorze, no ale nie jest to jakieś bardzo duże odstępstwo. Może troszeczkę też mniej elastyczny jest ten przewód. Ja sobie tak myślę, że założę, on ma chyba jakieś 6 czy 6,5 metra. Myślę, że mniej więcej na długość jest podobny. Ja go założę tutaj
przyłączę go zaraz do tego wyłącznika. Nawet już sobie przygotowałem dokładnie tak, jak to oryginalnie było zrobione, tej samej długości przewody. Nie zakładałem tutaj żadnych złączek, tylko po prostu wygiąłem je w haczyk i pocynowałem troszeczkę, tak jak to było właśnie oryginalnie zrobione. Może jeszcze, o, tutaj jest taka odgiętka, niestety już bardzo, bardzo zniszczona, ale to nic. Spróbuję ją jeszcze tutaj też na ten przewód założyć. O, myślę, że tak będzie ok. Ja bym najpierw myślałem, że zamieniłbym też wtyczkę, ale widzę, że ta oryginalna wtyczka, tutaj jeszcze z francuskim napisem brevet, czyli chyba patent i to jest chyba numer patentu pod spodem. Nawiasem mówiąc, żadnego logo producenta na niej nie widzę. Ona niestety jest albo klejona, albo jakoś zgrzewana. Prawdopodobnie była to jednak oryginalnie montowana tutaj wtyczka i nawet nie mam jej jak za bardzo zdjąć. Boję się, że jak zacznę próbować ją jakoś tutaj otworzyć, to ona po prostu kompletnie popęka. Dlatego zostawię ją tutaj przy tym oryginalnym przewodzie. Tutaj zostawię już tę współczesną. Ok, ona nie wygląda na historyczną, ale niech będzie. Niech ten przewód służy do takich, nie wiem, prezentacji tego odkurzacza w domu, gdzieś tam jakimś gościom czy osobom oglądającym prywatną kolekcję właściciela tego odkurzacza. Natomiast ten przewód tak czy inaczej bym zostawił, bo gdyby się kiedyś zdarzyło, że taki odkurzacz miałby być na przykład, tak jak często jest to w przypadku moich odkurzaczy, prezentowany na jakiejś wystawie, to wtedy można te przewody bardzo szybko wymienić i na taką wystawę trafiłby już odkurzacz w stanie całkowicie oryginalnym. Także takiego oryginalnego przewodu lepiej nie wyrzucać, lepiej go zatrzymać, tym bardziej, że jest tutaj bardzo fajna wtyczka przy nim i on naprawdę się może jeszcze przydać, tym bardziej, że wymiana tych przewodów jest tak naprawdę bardzo łatwa i bardzo szybka. No to ja w takim razie wkładam tutaj pod tę klamerkę ten nasz nowy przewód. Wcale nie jest dużo węższy od tego oryginalnego, który tutaj był. O, zaraz go zablokujemy. Troszkę za dużo chyba. Jeden z tych przewodów przykręcam tutaj pod jedną śrubką, drugi pod drugą. I teraz mogę też ten zielony przewód tutaj zablokować, żeby chronić go przed wyrwaniem. Dobra, nie za mocno, ale tak myślę, że wystarczy. I tutaj te dwie śrubki też są mocno dokręcone. Ok. No i teraz ten wyłącznik muszę umieścić tutaj w naszym odkurzaczu Vorwerk. Momencik, odczepię tylko to, żeby rozwinąć trochę przewód. Będzie łatwiej. W ten sposób, tak? Czyli tak, tutaj musimy dać odgiętkę przewodu. Szkoda, że ta odgiętka jest taka już mocno zniszczona, no ale na to niczego nie poradzimy. Wkładamy tutaj ten wyłącznik. O. Tak, tak. Tutaj tę odgiętkę trzeba ładnie przygnieść. Jeszcze nie. Chyba w ten sposób. No dobra, i jest już to założone i teraz tutaj przykręcamy dwie śrubki. O. I wydaje mi się, że jest to całkiem ładnie. Już nie pamiętam, czy ta odgiętka powinna iść w górę, czy w dół. Chyba w ten sposób, bo tak mniej więcej ten przewód też prowadzi. O, myślę, że jest to całkiem ładnie zmontowane. Nawet ten przewód najgorzej nie wygląda. Widać oczywiście, że jest współczesny. Tutaj ma symbole, ale no w każdym razie na pewno jest bezpieczniejszy od tego, który tutaj był. No i jeszcze jedna rzecz, czyli zakładamy tutaj tę obudowę, tak żeby się otwory na śrubki pokrywały.
Przykręcamy 4 śrubki. Ok, jest to przykręcone. No to myślę, że przyszedł czas na wypróbowanie tego odkurzacza po zmontowaniu. Teraz odkurzacz jest włączony, wyłączony, włączony, wyłączony. Ok, wydawało mi się, że raz czy dwa tutaj ten wyłącznik nie zaskoczył i odkurzacz się nie włączał, ale wystarczyło parę razy spróbować i już działał. Założę tutaj jeszcze mocowanie drążka od tego odkurzacza. Ono jest zdejmowane, no bo jeżeli odkurzacz był używany w charakterze suszarki do włosów, jeżeli zakładało się tutaj suszarkę do włosów, która była podłączana do tego gniazdka elektrycznego tutaj, no to to mocowanie drążka trzeba było zdjąć. I też jeszcze w czasie używania odkurzacza jako suszarka do włosów była tutaj taka specjalna podstawka, w którą się go wkładało. No niestety w komplecie tutaj do niego takiej suszarki do włosów nie ma. Drążek został u Rafała, właściciela tego odkurzacza, no bo to jest zawsze kłopot z wysyłką takich drążków. Nawet jeżeli on się składa na dwie części, to i tak zawsze jest to kłopotliwe. Także drążka, no może potem weźmiemy jakiś drewniany, jeżeli uda nam się też znaleźć pasującą tutaj ssawkę. Ale w zasadzie tę główną część odkurzacza mamy już zmontowaną i możemy teraz zrobić próbę działania. Ja ten odkurzacz podłączę na próbę do regulatora napięcia. Uruchomimy go przy troszeczkę obniżonym napięciu. Włączę zasilanie. Nie pamiętam, czy w tej chwili odkurzacz jest włączony. Chyba nie. Myślę, że działa naprawdę fajnie, tutaj bardzo porządnie dmucha powietrze, tutaj całkiem porządnie zasysa. Broń Boże, tutaj żadnego palca nie wkładamy w ten wlot powietrza, bo pamiętacie, że tutaj jest taka aluminiowa turbinka, która się obraca zaraz gdzieś mniej więcej tutaj, także można się naprawdę skaleczyć. Także bardzo ostrożnie z tym. Fajnie działa. Zastanawiam się, czy znalazłbym jakąś pasującą ssawkę na ten odkurzacz. No, a żeby nim poodkurzać, ja nie mam teraz też żadnego materiałowego worka, ale można by ewentualnie przypiąć tutaj papierowy worek, nawet go jakąś mocną gumką tutaj ścisnąć, albo zablokować pod tym mocowaniem drążka i myślę, że wtedy prosto do takiego papierowego worka też dałoby się tym odkurzaczem odkurzać. Oczywiście oryginalnie, tak jak powiedziałem, metalowy, pomalowany chyba w takim samym kolorze jak odkurzacz drążek. Tutaj zielony worek materiałowy, do którego chyba można było jeszcze włożyć do środka też papierowe worki. No i cała masa różnych akcesoriów do tego odkurzacza. Ale bardzo się cieszę, że po tym przeglądzie, po wymianie przewodu odkurzaczyk jest sprawny. Nawiasem mówiąc, teoretycznie mógłby on też służyć jako coś w rodzaju wentylatora, bo naprawdę porządnie tutaj dmucha. Tutaj, przepraszam, poprawię tylko jedną rzecz, mianowicie to logo z tym pajacykiem czy z krzatem, który tutaj się znajduje, powinno być odwrócone. To znaczy, jak spojrzałem sobie na zdjęcie tego odkurzacza przed demontażem, to zobaczyłem, że ten skrzat nogami powinien być tutaj w tę stronę, a ja zrobiłem go tak, że jest nogami w stronę osoby, która trzyma drążek tego odkurzacza. Nie ma to teoretycznie żadnego znaczenia, ale niech już będzie tak, jak było to zrobione oryginalnie. Tak, czyli odwracam to logo i przykręcam. I teraz ten skrzat będzie w takiej pozycji, w jakiej powinien być podczas odkurzania.
No i tutaj jeszcze zapomniałem powiedzieć, że do tego gniazdka elektrycznego oczywiście można było podłączyć nie tylko suszarkę do włosów, chyba szczerze mówiąc w tej funkcji taki odkurzacz był bardzo rzadko używany, natomiast można było tutaj też podłączyć do tego gniazdka jeszcze specjalną, no nie wiem, turbo szczotkę z taką obrotową szczotką czy rolką, która była zasilana z tego gniazdka. Myślę, że coś takiego niedługo zobaczymy. A propos niedługo zobaczymy, to będę miał chyba, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, bardzo podobny do tego model odkurzacza Vorwerk Cobalt, plus prawdopodobnie jeszcze co najmniej jeden troszeczkę nowszy, może z lat 60., może z początku lat 70. Raczej będą to odkurzacze kompletne z workiem, z drążkiem, ze ssawką. Wtedy sobie je dokładniej obejrzymy. Przyznaję, że na początku miałem taki pomysł, żeby też zobaczyć, czy ten odkurzacz uda nam się tutaj wyposażyć w jakąś szczotkę, w jakiś tymczasowy drążek, może ewentualnie w jakiś tymczasowy worek. No ale może nie ma sensu, skoro będziemy mieć taki kompletny odkurzacz do obejrzenia, natomiast tę część odkurzacza z silnikiem przygotuję teraz do odesłania do właściciela, do Rafała, któremu bardzo, bardzo za wypożyczenie tego odkurzacza do obejrzenia tutaj na kanale dziękuję. Przy okazji popatrzyłem z ciekawości, czy popularne ssawki do odkurzaczy, które mam tutaj w warsztacie, by pasowały do Cobolda. No, od Zelmera nie pasują. Tutaj widać, że te od Zelmera są wkładane do wnętrza rury. Tutaj jest ssawka nakładana od zewnątrz. No, prawie można by ją włożyć do środka, ale się nie da. Trzeba by troszkę pokombinować. Od Electroluxa no zupełnie nie pasuje, jest praktycznie dokładnie taka sama średnica. Powinna być ta troszeczkę szersza, żeby można było ją nałożyć tutaj na ten wlot powietrza do Cobolda. Także no, mam nadzieję, że Rafał ma w swojej kolekcji też pasujące ssawki do Cobolda, a my tutaj na kanale niedługo obejrzymy też bardzo podobne modele odkurzaczy Vorwerk Cobalt z pasującymi różnymi ssawkami. W podsumowaniu powiem tylko, że w pierwszym odcinku rozmontowaliśmy ten odkurzacz, wycięliśmy tutaj wadliwy, grożący uszkodzeniem kondensator przeciwzakłóceniowy z fabryki kondensatorów we Frankfurcie nad Menem. W drugim odcinku wyczyściliśmy to wszystko, nasmarowaliśmy jedno łożysko w silniku, zmontowaliśmy, no i przede wszystkim wymieniony został tutaj też ten przewód zasilający, aczkolwiek tak jak mówiłem, ten oryginalny warto zostawić, gdyby odkurzacz był kiedyś na jakiejś ekspozycji, na jakiejś wystawie jako zabytek wykorzystywany, to ten przewód warto też ze sobą mieć. No i to na dzisiaj wszystko, to wszystko w serii poświęconej temu odkurzaczykowi. Do odkurzaczy Cobolt na pewno będziemy wracać i to już niedługo. Odkurzacz wyruszy niedługo z powrotem w drogę do kolekcji swojego właściciela. A ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!